Witam wszystkich, Michał Drwięga. Witam Was w nagraniu, które robimy w pięknym otoczeniu, w studio treningowym w Woli Burzeckiej. Na pewno nie wiecie, gdzie to jest, ja też nie miałem pojęcia, ale nieważne gdzie, ważne z kim. Będziemy rozmawiać z Piotrkiem, który doznał urazu mięśnia piersiowego większego w trakcie treningu i jego perypetie związane z poszukiwaniem pomocy i potem całym procesem leczenia. Zostańcie z nami. Cześć Piotr. Witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do Twojego królestwa. Na wizytach ostatnich ustaliliśmy, że warto by było powiedzieć troszkę o Twojej kontuzji osobom, które trenują, a które może takiej kontuzji właśnie gdzieś doznały, albo się z nią parają, albo dopiero w przyszłości jej doznają, bo pewnie taka sytuacja może nastąpić. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Również dziękuję, że mogę wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Powiedz Piotr, co się stało? Jaką miałeś kontuzję? Kiedy to się wydarzyło i w ogóle co robiłeś, że doszło do kontuzji? Bo nasi widzowie jeszcze nie wiedzą w ogóle, po co my się tu spotkaliśmy. Tak, do kontuzji doszło dokładnie 22 listopada. Stało się to podczas jednego z treningów. Ćwiczyłem klatkę piersiową na ławce płaskiej. Okay, czyli taki typowy, można powiedzieć, uraz. Tak. Powiedz mi, co poczułeś? Co się stało? Podczas opuszczania sztangi poczułem ogromny trzask z lewej strony. Tak jakby się coś złamało. I już wiedziałem wtedy, że zerwałem sobie mięsień piersiowy. Okej, wiedziałeś, że to coś poważnego, tak? Tak, od razu wiedziałem, ponieważ osłabła ta ręka na przykład? Tak, od razu ręka mi poleciała. Na szczęście miałem zabezpieczenia na ławce asekuracyjne i jeszcze dodatkowo kolega stał za mną, więc też mi pomógł. Pojawił się ból? Oprócz tego trzasku? Powiem szczerze, zero bólu. O. Zero bólu, tylko trzask i strach. Bo już wiedziałem, co mi się stało. Byłem tego świadomy. No i Ale skąd wiedziałeś? Oglądałem troszkę filmików, sportowcy, tam głównie kulturyści, jak wyciskają i doznają takich kontuzji i co się wtedy właśnie dzieje, jak to się dzieje, tak. I po prostu w głowie miałem te konkretne sytuacje i już wiedziałem, że u mnie właśnie to się przydarzyło. Okay. Jakie były Twoje pierwsze działania? Co zrobiłeś? Zrobiłeś jakiś, nie wiem, jakiś okład zimny, nie wiem, zabandażowałeś coś, sadziłeś rękę do tętlaku, dzwoniłeś do kolegi? Pierwszym moim działaniem to było pobiegłem do domu, bo mam blisko, bo to się stało tu właśnie u mnie na siłowni. Zawołałem żonę, żeby gdzieś tam podzwoniła, gdzie się mogę z tym udać. W międzyczasie wziąłem sobie jakieś leki przeciwbólowe, bo nie bolało mnie, ale myślałem, że jestem po prostu w szoku. Adrenalina, te sprawy i mówię, może później mnie zacznie boleć. Dlatego wziąłem sobie proszki przeciwbólowe i dowiedziałem się, że muszę po prostu na SOR jechać, tak? Więc pojechałem na ten SOR. Na SOR-ze, jak to na SOR-ze, 8 godzin. Daleko? Musiałeś... W Siedlcach byłem. Do Siedlec pojechałem. Pojechałem na ten SOR. No jak wróciłem, to... Dowiedziałeś się coś na tym SOR-ze? Nic się nie dowiedziałem, tak naprawdę. Jakieś badania robili? Jakieś zdjęcie rentgenowskie, USG, cokolwiek? Tak, zrobili mi rentgen żeber. Rentgen żeber, o. Tak. Ku zdziwieniu radiologa też śmiał się z tego, no ale powiedział mi, że skoro ma na zleceniu, to musi to zrobić. Okay. Taka śmieszna sytuacja, która mnie wtedy nie śmieszyła, bo wiedząc, co mi się stało, tłumacząc lekarzowi, zamiast skierować mnie na inne badanie, no to niestety
że tak powiem, zostałem odesłany z kwitkiem, dostałem tylko zwolnienie lekarskie i dodatkowo mnie obandażowano, jeśli można to tak nazwać. To później właśnie będzie widoczne na zdjęciu. Pokażemy. I tak wróciłem do domu. Okej, czyli co? Nieświadomy zupełnie, od lekarza się nic nie dowiedziałem tak naprawdę. Tylko, że muszę gdzieś nie padło jakieś takie podejrzenie, nie wiem, informacja, że prawdopodobnie uszkodził się mięsień, czy nie wiem, cokolwiek innego się stało w obrębie barku? Nie miałeś takiej w ogóle informacji żadnej? Lekarz mi powiedział to, co ja jemu powiedziałem. Aha. Dokładnie powtórzył moje słowa, więc dla mnie to była żadna informacja, tak? No. Tym bardziej, że żadnego badania konkretnego w tym kierunku nie było zrobionego, bo po co robić badanie rentgenowskie na tkanki twarde, skoro to są uszkodzone tkanki miękkie, tak? No tutaj na SOR-ze czy na ostrym dyżurze to jakby rentgen, można powiedzieć, się robi, ponieważ to jest taki trochę obowiązek, nie? Jak jest trzask, jest coś tam, coś się urywa, nigdy nie wiemy, czy nie urywa się na przykład, czy nie wyłamuje się przyczep, albo czy nie dochodzi do złamania kości. Więc pewnie zrobienie zdjęcia rentgenowskiego pewnie barku bardziej niż żeber nie byłoby błędem w sztuce, albo wręcz nawet byłoby zalecone. Nie? Bo tak jest tak, że to już tam jakąś tam informację nam dają, bo inaczej postępujemy z pacjentem, który nie wiem, nikt nie wie, czy akurat ty nie złamałeś sobie czegoś w okolicy kości ramiennej, nie? Więc jakby pewnie zrobienie takiego zdjęcia miałoby sens. Ostatecznie powiedziałeś, że dostałeś się do lekarza sportowego. Tak. Dostałem się do lekarza sportowego, było to w Lublinie. No i niestety być może ten lekarz był specjalistą w innej dziedzinie niż zerwanie mięśnia przyczepu klatki piersiowej, ponieważ no może się w kolanach akurat specjalizował i w innych częściach. Natomiast tu, jak już się dostałem do niego, no zrobił mi to USG. I taką sprzeczną informację dostałem z tym, co ja już jak gdyby sobie uświadomiłem, tak? Ja sobie uświadomiłem to zerwanie. Ja wiedziałem, jak się mięsień zachowuje, jak się zerwie. Miałem tą wiedzę z internetu. Natomiast on mi w ogóle coś innego powiedział, że ten mięsień jest naderwany. Zaczął obrazowo mi tam pokazywać, na czym polega naderwanie mięśnia i tak dalej, no i że to się zrośnie. Natomiast jeżeli to by było zerwane, no to tego się nie da naprawić, tego się nie zszyje. No i w zasadzie zapytałem się, co mam robić dalej. No, suplementacja mi tylko przepisał, proszki przeciwbólowe w razie co, jakiś antybiotyk jeszcze, jakby coś tam się działo zapobiegawczo. I tyle. I wyszedłem zmieszany od tego lekarza, tak? Szmętlik w głowie miałem, nie wiedziałem, co mam robić, tak? Bo inne miałem odczucia, a inną informację dostałem. I przechodziłem tak chyba 2 tygodnie z taką niepewnością. Z taką niepewnością, bo wiedziałem, że coś jest nie tak i wiedziałem, że nie mogę tego tak zostawić. I znajomy polecił mi fizjoterapeutkę, do której zadzwoniłem. No bo wiedziałem, że nawet jeżeli nie będę miał operacji, to muszę się udać do fizjoterapeuty, tak? Czy nawet na jakąś konsultację, co z tym dalej robić. No i dużo rzeczy się dowiedziałem, ale najważniejsze, co się dowiedziałem, to to, że zanim przyjadę na konsultację i zaczniemy coś robić, to muszę sobie zrobić badanie rezonansem. Będzie najlepsze, najbardziej to będzie widoczne. To się dowiedziałeś od fizjoterapeutki? Tak, od fizjoterapeutki. Pozdrawiamy ją serdecznie. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie, dziękuję. No i co? I dzięki temu trafiłem do kliniki. No właśnie, jak mnie znalazłeś, jak moją klinikę znalazłeś? To też info od fizjoterapeutki, bo tego nie wiem. Nie. Szczerze, już raz byłem w klinice i jako pacjent też miałem problemy z bicepsami, tak? Okay. Tam coś sobie z nerwami pouszkadzałem.
I tam byłem zadowolony wtedy z tej wizyty, co prawda u innego doktora, ale byłem bardzo zadowolony i uznałem, że no jednak, wie pan doktor, człowiek szuka takich oszczędności zawsze, nie? I stwierdziłem, że no na zdrowiu nie można oszczędzać i nieważne ile by to kosztowało, zadzwoniłem, umówiłem się, termin nie był jakiś odległy, na rezonans się umówiłem, no i w zasadzie przed położeniem się na łóżko dostałem informację od pani doktor, która opisy robi, też serdecznie pozdrawiam, że to od razu widać, że to jest zerwany mięsień, tak? Taką informację dostałem. Potem na łóżku spędziłem, miało być szybko, 2 godziny. 2 godziny w rezonansie? Tak. Aż nie dowierzałem, jak wyszedłem z pokoju, aż patrzyłem na wszystkie zegarki. Tu zegarek na ręce, na telefonie, zegarek na ścianie w klinice. Nie dowierzałem, że tyle rezonans trwał. Ale jednak tyle trwał, bo to wszystko było skrupulatnie sprawdzane, tak? Ten odcinek i tak dalej. Także pełna profeska, że tak powiem, według mnie. To musiało być bardzo ładnie urwane. Pewnie pani doktor chciała mieć ładne obrazki i dorabiała. To na pewno, nie wątpię w to. I potem umówiłem się na wizytę do pana doktora. Już wiedząc, że będę miał opis, tak, bo trzeba, wiadomo, być przygotowanym, idąc na taką wizytę. Także wszystko jak gdyby świadomie robiłem, tak? Wiedziałem o tym, że no nie ma sensu iść najpierw do lekarza, bo lekarz i tak odeśle na jakieś badanie, tak żeby to sprawdzić jeszcze dokładnie. No, z tym akurat różnie bywa. Akurat ty wiedziałeś, że trzeba zrobić rezonans i to jest słusznie, tak. Nie? Czasem pacjenci faktycznie wymyślą albo ktoś im, no powiedzmy, nie do końca trafnie podpowie, że zrób za tam USG, to będziesz już coś miał do lekarza, nie? I to jest tak, że czasem się uda trafić, a czasem nie, a czasem bez sensu się coś robi dodatkowo, nie? Więc jakby no, ja akurat wyznaję taką dewizę, że lepiej jednak pójść najpierw do lekarza, tu najlepiej takiego, który się zajmuje jakimś takim danym patologią, danym problemem, bo on wtedy najlepiej powie, co mu potrzeba do tego, żeby tą diagnozę jakby uszczegółowić, nie? I pewnie ja i tak bym cię wysłał na rezonans. Dokładnie. Więc bo jest najbardziej szczegółowy, dobrze tak? wyszło, ale to nie jest reguła, nie? To czasem jest tak, że wystarcza nam jakieś USG, czasem nam jakby chcemy zrobić zdjęcie, czasem chcemy robić jedno i drugie i trzecie, więc jakby te decyzje są różne. No ja mam ten komfort, że jak pacjent do mnie przychodzi, to często po prostu dorabiamy, robimy badania na miejscu i oglądamy dalej, nie? Więc jakby to nie jest tak, że trzeba przyjechać, potem badania za 2 miesiące, potem jeszcze za 2 miesiące kolejna wizyta. Zrobimy to w większości przypadków od razu od ręki, więc to bardzo ułatwia. No i spotkaliśmy się i w zasadzie wszystko wskazywało, no bo umówmy się, badanie mięśnia piersiowego jest dosyć oczywiste, to znaczy ktoś, kto widział chociaż ze 2 razy zerwany mięsień piersiowy, to tak jak pani doktor od razu powiedziała, że on jest zerwany, prawda? Ja też tak powiedziałem. Co czułeś, jak się dowiedziałeś, że to jednak trzeba operować? Co czułem? Znowu byłem zmieszany, ale z drugiej strony ucieszyłem się, że w sumie wyszło na moje i już miałem tą świadomość, na czym stoję, tak? Co mi się stało, jak mam dalej się leczyć, w jakim kierunku mam iść. I już byłem usatysfakcjonowany tymi informacjami, które otrzymałem, tak? Jakaś tam klarowna przyszłość się, że tak powiem, zarysowała jednym słowem. Dokładnie tak. Dobra. Potem umówiliśmy się na operację. Opowiedz mi coś o twoich odczuciach w trakcie operacji, czy przed operacją, jakby taki trochę jakby dzień przed, czy jakiś bałeś się tego, obawiałeś, że to może zła decyzja. Co czuje pacjent? Co czuję? Ja akurat czułem radość, że chciałem mieć jak najszybciej przeprowadzoną tą operację. Strachu w ogóle nie czułem. Chciałem to mieć po prostu zrobione i zacząć leczenie. Tak? Po tej operacji, jak już to będę miał przyszyte, już to będzie wyglądało normalnie, tak jak powinno,
Chciałem się leczyć, żeby jak najszybciej dojść do siebie. Też chciałem sobie udowodnić, że po takiej kontuzji można szybko wrócić do sportu, do uprawiania tego, co tak naprawdę kocham. Nie wyobrażam sobie życia bez siłowni. Ćwiczę od ponad 20 lat z mniejszymi, większymi przerwami, tam po drodze trochę kontuzji, wiadomo. Natomiast no tu mi się świat zawalił, skoro nie mogłem ćwiczyć, tak, i taka kontuzja, już sobie wyobrażałem na jakiś odległy termin powrotu do zdrowia i tak dalej. Natomiast no tu już wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. Jakieś takie dziwne przeczucie miałem, że no kurczę, nie byle jaka klinika, że tak powiem, wszystko będzie dobrze. Okay. A powiedz mi, po operacji, wiadomo, że to okres jakiegoś tam ochrony, okres unieruchomienia pewnego, gojenia rany. Trudny to jest okres dla pacjenta, te pierwsze, nie wiem, 2-3 tygodnie, pierwszy dzień po operacji, ból. Nie wiem, może miałeś jakieś chwile zwątpienia, że może jednak to bez sensu, że to nie do końca dobra droga? Nie, chwil zwątpienia na pewno nie miałem, natomiast no ciężko mi było przez pierwszych parę tygodni, bo odczuwałem taki strach, że po pierwsze to jest dyskomfort, no bo wiadomo, w temblaku trzeba chodzić, bólowo jakoś bardzo nie odczuwałem, natomiast bardzo duży dyskomfort odczuwałem. Dyskomfort podczas spania, bo to nie wiadomo, jak się człowiek musi, jak się ma ułożyć, no, strach, że oj, ruszę tą ręką nieświadomie, tak, czy podczas snu i coś się zerwie, tak, bo jest świeżo po operacji, kurczę, i znowu wracać na ten stół i takie myśli człowieka nachodzą. Także dużo strachu było po operacji. 30 razy przed lustrem dziennie, czy wszystko jest ok, nie? Czy jednak może jakiś ruch wykonałem, który spowodował, że jednak to się znowu zerwało, ja może nie czułem tego. Także dużo strachu. No tak. I no ten pierwszy okres na pewno jest dosyć taki wrażliwy, nie? Tak. Bo to jest tak, że to wszystko na niteczkach się trzyma, gdzieś tam na kotwiczach przymocowane do kości. No nie jest to konstrukcja, na której można się powiesić od samego początku, nie? Jednak musi się wgoić. I taki pierwszy okres gojenia uważamy, że to jest 6 tygodni. Po 6 tygodniach się spotkaliśmy. Tak. Robiliśmy, pani doktor go robiła rezonans, potem robiła USG. No i ona była zadowolona. Tak. To dodaje otuchy, jak wie, że o super, jest wszystko na miejscu, ma ciągłość, tak, dobrze się goi. Kamień z serca taki spada, takie no super, bo powiem szczerze, czekałem na tą wizytę jak, nie powiem na co. No Boże Narodzenie. Tak, na gwiazdkę, jak się małym było i prezent się dostało, to no szczęśliwy wyszedłem, no słysząc takie rzeczy, że jest wszystko ok, to że fajnie się goi i w ogóle, tak. Jasne. Jak szybko wróciłeś do jakichś ćwiczeń takich, że wróciłeś tu w ogóle? Byłeś, powiedzmy, próbowałeś w tym okresie już nawet do tych 6 tygodni, nie wiem, przyjść, trochę poćwiczyć sobie nogi, tak, żeby jednak coś się działo? Czy w ogóle miałeś taki uraz, że zamknąłeś siłownię na kluczyk i przez miesiąc tu nie wchodziłeś w ogóle? No tak na dobry miesiąc muszę powiedzieć, że miesiąc, 2 zrezygnowałem ze wszystkiego, tak? Tak się nie wiem jak to nazwać, no ale ogólnie zrezygnowałem ze wszystkiego, tak. To był taki czas dla mnie słaby, że tak to nazwę. Strach przed kolejnymi kontuzjami może. Mówię, jak nogi mogłem ćwiczyć, no ale mówię, docisnę nogi, to zaraz mi coś w kolanie strzeli. Wszystko się działo takie w głowie, same złe myśli i dlatego no musiałem to zawiesić na jakieś 2 miesiące, tak? Nie korzystałem tu z siłowni. Jasne. Teraz no, nie jest jakiś super odległy jeszcze czas, prawda? Tutaj jeszcze nie masz takiej możliwości w pełni funkcjonowania, jeśli chodzi o mięsień. On jeszcze ciągle się przybudowuje. Ciągle tej swojej wytrzymałości, no, według tego, co mówi fizjologia, to jeszcze nie nabrał, ale jakby już gdzieś tam pozwala na pewne ćwiczenia. Powiedz mi,
Czy teraz z perspektywy czasu zrobiłbyś jakby coś innego? Jakieś twoje kroki by były inne? Coś byś powiedział w takim razie, nie wiem, osobom, które no, mogłyby doznać takiego kontuzji? W ogóle co krok po krok powinny zrobić? Krok po kroku, tak. No mogę śmiało powiedzieć, że przede wszystkim pierwsza wizyta niestety, jeżeli chcemy, tu już się wiąże z pieniążkami, o jakieś odszkodowanie, jeżeli ktoś jest ubezpieczony, no to niestety musi być papier z SOR, bo to jest wymagane do dokumentów, do ubezpieczyciela. Jeżeli chcemy jakieś odszkodowanie dostać, to jest tak, musi być w sposób udokumentowane, że mimo tak, że był ten uraz, tak? Nawet jeśli tam to rozpoznanie nie jest powiedzmy idealne, no to wiadomo, tak, że już wtedy coś się działo. Tak, tak. Dokładnie. No, następnym krokiem jest poszukanie odpowiedniej kliniki, tak, umówienie się na wizytę lekarską i już jeżeli się trafi na odpowiedniego lekarza, no to już nawet my nie musimy wiedzieć, co dalej robić, bo lekarz pokieruje, tak? Jasne. Pewnie można by zadać pytanie w takim razie, jak znaleźć najlepszego lekarza, nie? No, kogoś, no właśnie, tu powstaje... Bo tutaj tak z jednej strony człowiek nie wie, co mu jest, z drugiej strony musi poszukać kogoś, kto powiedzmy daną rzeczą się w jakiś sam sposób zajmuje, nie? I to może nie być łatwe. Dzisiaj internet zależy trochę, nie? Tak, dużo internet pomaga, natomiast no, zależy jaką kto ma świadomość. No, myślę, że jak ktoś ćwiczy i sobie zerwie ten mięsień, no to wie chyba do jakiego lekarza się udać. Ja tak bynajmniej uważam. Okay. No ale trochę krążyłeś, nie? Zanim tam się udało znaleźć. Krążyłem właśnie z tego powodu, że panie na recepcjach, które odbierają telefony, no to są troszkę takie niedoedukowane. Z paniami na recepcji nie jest łatwo, bo one nie są medyczne. Nie? Tak, one się bardzo często zmieniają. Te, które już mniej więcej wiedzą, czym dani lekarze się zajmują, to za chwilę odchodzą. To są często młode dziewczyny, często studentki, nie? Więc jakby tu jest duża rotacja na tych stanowiskach. Stąd też no, faktycznie one nie skonsultują, nie wiedzą do końca. Nie? Jak ktoś mówi, dobra, ja chcę się dostać do tego lekarza albo nie wiem, mam problem z czymś i z czymś, a ona ma na liście, kto się czym zajmuje, to jest łatwiej. Ale internet nam pomaga w tym dużo. Można sobie wygooglować danego lekarza, no i sprawdzić specjalizację, czym się zajmuje, tak. Więc tu bym radził zaglądać też. My dzisiaj nagrywamy taki trochę materiał edukacyjny. Czy na którymś etapie takie materiały, które no akurat w moim wykonaniu są one w jakiś sposób na nie natrafiłeś, czy to w ogóle było coś, co zobaczyłeś dopiero później? No, jest jeden materiał taki właśnie też z zerwaniem przyczepu mięśnia klatki piersiowej i powiem szczerze, to był jedyny materiał, który udało mi się znaleźć na temat tej kontuzji. No, mało jest na pewno takich informacji rzetelnych gdzieś, prawda, że jakby co w danych... Zresztą w ogóle rzadki uraz, dlatego może. Efekt leczenia, jakbyś ocenił, jest dobrze? Mogłoby być lepiej? Osobiście uważam, że jest super, co potwierdza moja fizjoterapeutka. Pani doktor, która robi opisy, też ostatnio na wizycie po badaniu powiedziała, że jest ok, że to zmierza w dobrym kierunku. No i tak samo pan doktor, tak? Też to potwierdził. Więc ja jestem mega zadowolony. Zacząłem treningi, jakieś takie, ułożyłem sobie plan nawet. Już nie muszę ćwiczyć, że tak powiem, tak jak wcześniej na gumach, tak? Rehabilitacyjnie. Tylko mogę sobie już coś dokładać. Oczywiście wszystko z głową, żeby nie naciągać tego mięśnia. Co pewnie pokażemy później, jakie wykonuję ćwiczenia. No ale powiem szczerze, jestem zadowolony, szybko wracam do formy i jest mega. Piotr, bardzo się cieszę, że wszystko jest na dobrej drodze. No, potrzeba już niewiele czasu, żeby ścięgno się wgoiło w pełni i żebyś mógł wrócić do swoich ulubionych aktywności, do obciążeń, do pokonywania znowuż trochę granic.
Oczywiście wierzę, że teraz po całej tej przygodzie te granice będzie już przesuwał bardzo, bardzo wolno, będzie zdawał czas na regenerację, bo no, wiadomym jest, że to przede wszystkim jest problem, że mięśnie szybciej rosną niż są w stanie się zregenerować ścięgna, które je trzymają, nie? I wtedy dochodzi do kontuzji, więc jakby tutaj troszkę na własnym doświadczeniu, ale myślę, że to jest chyba takie najbardziej doświadczenie cenne. Tak. Dzisiaj wiesz, jak jeszcze lepiej trenować, jak zostać jeszcze lepszym sportowcem. Także wszystkiego najlepszego życzę, dużo zdrówka, no i żeby już kontuzje nigdy się nie pojawiały, no i żebyś też mógł jakby edukować podopiecznych w tym, co robisz. Dziękuję serdecznie i no dziękuję też, że trafiłem pod skalpel akurat do pana doktora, bo no inaczej nie wiem, jakby się to skończyło, tak? Może w ogóle bym tego nie zrobił. Cieszę się, że udało, cieszę się, że wraca do sprawności. Myślę, że to była elegancka decyzja, nie za późna, także ekstra. Także wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.